Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy zła sytuacja na nieruchomościach da obniżki stóp procentowych? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, spotkanie z konkursem. Zachęcam i zaczynamy. Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Czy zła sytuacja na nieruchomościach da obniżki stóp procentowych? Dzisiaj najciekawsze dane makroekonomiczne, które poznamy, odnoszą się do sytuacji na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych. Jest to tempo wzrostu cen w 20 największych amerykańskich miastach. Okazało się, że dane są gorsze niż zakładały prognozy, ale jak zobaczymy, jakie jest tempo wzrostu cen w ujęciu rok do roku, to jest ono najniższe od października 2019 roku. Więc pytanie, czy zła sytuacja na nieruchomościach i ewidentne pogorszenie sytuacji na nieruchomościach w ostatnich kwartałach da obniżki stóp procentowych? Czy ten czynnik związany z rynkiem nieruchomości nie będzie katalizatorem faktycznej zmiany polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, pivotu Fedu i nastawienia na obniżki stóp procentowych, na to, żeby łagodzić politykę monetarną? Będziemy się temu zjawisku bardzo dynamicznie przyglądać, ponieważ tempo spadku cen, pogarszania się sytuacji na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych grozi temu, żeby tutaj zaczął być jakieś niepokoje na rynku nieruchomości były generowane dla całej gospodarki Stanów Zjednoczonych, a to może mieć bardzo duże konsekwencje, więc będziemy się temu bardzo przyglądać. I czy to tempo wzrostu cen w 20 największych amerykańskich miastach nie stanie się wkrótce ujemne na dynamice w ujęciu rok do roku? To także miałoby dewastujący wpływ na potencjalny rynek nieruchomości, bo pierwszy raz byłby taki przypadek od 10 lat i mógłby to być naprawdę czynnik, który by skłaniał Fed do obniżek stóp procentowych. Jak dzisiaj o poranku w Stanach Zjednoczonych amerykańscy inwestorzy zastanawiają się, co może się stać ze stopami procentowymi. I widzimy, że na 3 maja na następne spotkanie Fedu rynek daje 53% prawdopodobieństwa, że będzie podwyżka o 25 punktów bazowych. Ale co jest ciekawe, wypadł już z kalendarza termin lipca jako pierwszej obniżki stóp procentowych. Rynek nastawia się, że ta obniżka będzie miała miejsce we wrześniu. 20 września ma być pierwsza obniżka stóp procentowych, a do końca tego roku ma być jeszcze jedna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czyli od obecnych poziomów stopy procentowe mają być niżej o 50 punktów bazowych. I przypomnę, że jest to zmiana, ponieważ jeszcze kilka godzin temu rynek nastawiał się, że w lipcu będzie pierwsza obniżka stóp procentowych i w tym roku będą 3 obniżki o klasyczne 25 punktów bazowych, a na chwilę obecną widzimy, że pierwsza jest wskazywana na wrzesień, a w tym roku mają być według rynku 2 obniżki stóp procentowych, ale tak czy siak obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych mają mieć miejsce w tym roku. I znalazłem kilka ciekawych wykresów pokazujących, jak na przestrzeni ostatnich lat od 1970 roku kształtowała się polityka monetarna Fedu. Jak wiemy, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w czerwcu poprzednim roku i jak widzimy, jesteśmy już 9 miesięcy od szczytu inflacyjnego. A co jest ciekawe, na przestrzeni tych ostatnich 50 lat Fed zaczął obniżać stopy procentowe średnio po tym, jak 6 miesięcy wcześniej inflacja osiągnęła swoje apogeum, więc jest już najwyższy czas na to, żeby Fed zaczął naprawdę myśleć o obniżkach stóp procentowych i ten wykres na to wskazuje. Kolejny ciekawy wykres pokazuje, że możemy być w miejscu przełomowym i naprawdę rynek już może wyceniać, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych. Jest to zwykły spread między 3-miesięcznymi papierami amerykańskimi a 30 amerykańskimi i w tym wypadku widzimy, że kiedy ten wskaźnik tworzy swoje ekstremum, to na przestrzeni następnych 6-8 tygodni występuje szansa na pierwszą obniżkę stóp procentowych. Te dane mają ponad 40-letnią historię i jak już widzimy, od 2 tygodni zaczyna się formowanie dna na tym wskaźniku
i być może także i te rynkowe wskazania będą sygnalizowały, że przed nami obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jestem ciekawy, jak właśnie w tej sytuacji, kiedy mamy walkę z inflacją na całym świecie, będzie się zachowywał Fed i czy te schematy, które były obserwowane od 40, od 50 lat będą powielone i czy statystyka się spełni. Co jest także bardzo interesujące, to że ten pivot Fedu jest wskazywany, zaczyna być wskazywany także przez inwersję krzywej, czyli najbardziej popularną różnicę między dwójkami amerykańskimi a dziesiątkami i w tym wypadku widzimy, że miesięczna zmiana jest także najbardziej spektakularna od 2008 roku i w takim wypadku mógłby być to także czynnik, który zachęcałby do obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To, co się teraz dzieje, zachęca do bardzo dużej zmienności i właśnie obserwujemy taką ogromną zmienność na amerykańskich obligacjach. Wykres, który jest w tle, pokazuje, że jest ona najwyższa od 1982 roku. Naprawdę żyjemy w bardzo ciekawych, interesujących czasach, gdzie rynek obligacji wcale nie jest jakimś bezpiecznym rynkiem, że obligacje nie są to bezpieczne aktywa, naprawdę generują zmienność, której nie powstydziłyby się aktywa bardziej ryzykowne, na przykład rynek akcyjny. Rynek patrzy z dużą uwagą na zachowanie amerykańskich dwójek i wygląda na to, że te wsparcia w rejonie 3,80 to jest miejsce, gdzie rynek na pewno będzie na ten poziom będzie zwracał dużą uwagę. Być może w perspektywie danych o inflacji pod koniec tego tygodnia będzie szansa na wybicie, na kolejny zdecydowany ruch na stopach procentowych, na wycenie przyszłych stóp procentowych. Warto być tego świadomym i oczywiście patrzymy także na zachowanie amerykańskich dziesiątek i w tym wypadku widzimy, jak pięknie pracuje średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, czyli okolice 3,45 i okolice ostatnich minimów tegorocznych 3,35%. To są te okolice, których złamanie da naprawdę formację, która będzie sygnalizowała grę na spadki rynkowych stóp procentowych, na grę na dezinflację amerykańskiej gospodarki. Dlatego z dużą uwagą będziemy śledzić to, co się wkrótce wydarzy. Jeżeli nie dojdzie do większego wzrostowego odbicia na rentowności, to naprawdę rynek będzie sygnalizował nam, że oczekuje gry na spadki rentowności, na grę na pivot Fedu, na spadki rynkowych stóp procentowych, a to jest dobra wiadomość dla ryzyka. Indeksy giełdowe, amerykański dolar i oczywiście surowce to będą te aktywa, być może nawet jeszcze Bitcoin, które silnie zareagują na potencjalny pivot w Stanach Zjednoczonych, ale już widzimy, że sesja amerykańska przynosi nam dalsze osłabienie amerykańskiego dolara. Już ewidentnie wracamy na poziom 1,08, a to ma potencjał ku temu, żeby wygenerować atak na ostatnie maksima i psychologiczny poziom 1,10, więc euro-dolar wygląda na to, że w końcówce miesiąca, w końcówce kwartału raczej będzie pod presją, żeby być sprzedawanym, czyli amerykański dolar, żeby się osłabiał, a nie żeby się umacniał. A indeksy giełdowe zobaczymy, czy dzisiaj będzie jakiś wyraźny ruch i odbicie albo przebicie poziomu 4000 punktów, ponieważ ten poziom wygląda na to, że jest teraz punktem odniesienia. Jeżeli popyt na ryzyko chce naprawdę przejąć inicjatywę, to ten poziom musi być pokonany, ale jeżeli się tak nie stanie, to oczywiście będziemy świadkami konsolidacji i wydłużenia się marazmu na tych poziomach z wyczekiwaniem na jakiś naprawdę następny impuls. Widzimy, że jest coraz mniej spółek, które są notowane powyżej średniej 200-sesyjnej. Przypomnę, można się zgadzać z analizą techniczną bądź też nie, ale warto wiedzieć, gdzie Twój przeciwnik rynkowy ma swoje poziomy odniesienia i wygląda na to, że jest coraz mniej spółek, które są w tendencjach wzrostowych w długim terminie. I co jest także istotne, jeżeli zobaczymy, jakie są perspektywy zysków na akcje, to one dla spółek chińskich są dodatnie, dla spółek europejskich także są dodatnie, ale zobaczmy, że dla rynków emerging markets, czyli giełdy takiej jak Polska, czy też dla indeksu Standard & Poor są one ujemne. I jest pytanie, czy to właśnie jest teraz dyskontowane także przez giełdy papierów wartościowych i dlaczego na przykład rynek europejski jest lepszy niż Wall Street.
To jest też bardzo interesujące pytanie. Jeszcze dzisiaj o godzinie 16, ten materiał jest nagrywany przed godziną 16, więc nie wiemy, jakie będą te dane makroekonomiczne o zaufaniu konsumentów, czy te dane będą słabsze i jak zareagują na ostatnie informacje o potencjalnym rodzącym się kryzysie bankowym. Jeżeli wskaźnik będzie wyższy niż 100 punktów, to oczywiście będzie to bardzo dobra informacja dla ryzyka, a każdy dynamiczny spadek mógłby naprawdę zachęcić, że i konsumenci, ich optymizm sygnalizuje ryzyko. Drodzy Państwo, i tam na dole, przypominam, jest specjalny raport poświęcony temu, co się teraz dzieje, czyli mogącemu się rodzić kryzysowi bankowemu. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu o przejęciu Credit Suisse i co to dalej będzie oznaczało i które potencjalne banki są najbardziej zagrożone. Warto naprawdę wiedzieć, na co patrzeć, na które instrumenty warto zwrócić uwagę i które akcje są najbardziej narażone na ryzyko. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Indeksy giełdowe w Europie, moim zdaniem, rynek patrzy szczególnie na indeks DAX i poziom 15 300 punktów, czy ten poziom zostanie pokonany, czy też nie. I na ceny surowców, przede wszystkim na rynek złota, który wycenia także siłę albo słabość amerykańskiego dolara i te rentowności amerykańskich papierów. Sytuacja techniczna faworyzuje scenariusze prowzrostowe i będzie tak do czasu utrzymania nad poziomem 1935 punktów. Podczas dzisiejszej sesji na razie niewiele się tutaj zmieniło. Moim zdaniem najlepiej zachowuje się teraz cena miedzi, która coraz wyraźniej faworyzuje scenariusze prowzrostowe, ale żeby przypieczętować przewagę popytu, trzeba wyjść nad poziom $9000, a utrzymywanie się nad poziomem $70 na ropie naftowej moim zdaniem daje potencjał ku temu, żeby wierzyć, że inwestorzy liczą na nawrót tendencji wzrostowej na ropie naftowej i być może na to, że obudzenie chińskiej gospodarki będzie sprzyjało temu, żeby wyciągnąć tę cenę ropy naftowej na jeszcze wyższe poziomy, negując wcześniejsze negatywne prospadkowe wskazania, ale poziom $70 moim zdaniem cały czas jest w grze, zwłaszcza na wykresie tygodniowym. Ten poziom może być znowu odsłonięty, dlatego jeszcze wszystko jest w grze, chociaż krótkoterminowa perspektywa raczej zachęca do wzrostów. Bitcoin w momencie tworzenia tego wpisu broni ładnie wsparcia $26 800 i jeżeli ten poziom zostanie obroniony, to jeszcze bardziej wzrośnie on na znaczeniu jako punkt odniesienia. Zobaczmy, że potencjalne korekty i świece, które testowały ten poziom, mają dłuższy dolny cień i ta świeca, która teraz się świeci 4-godzinna, także ma dłuższy dolny cień. Dlatego też te ostatnie minima i to wsparcie rośnie naprawdę na znaczeniu, a jego złamanie oznaczałoby zmianę sytuacji technicznej na prospadkową. Jest jeszcze większa szansa niż 50 punktów, 50% na to, że Bitcoin będzie rósł, że te poziomy zostaną wykorzystywane do akumulacji Bitcoina i że popyt na ryzyko, jeżeli będzie atakować cały świat, to także Bitcoin spróbuje rosnąć w kierunku $30 000, ale na chwilę obecną w krótkim terminie mamy tylko potwierdzenie znaczenia tego wsparcia $26 800 i polskie aktywa, które na razie są bardzo spokojne. Na euro złotym niewiele się dzieje, na dolar złotym widzimy reakcję pośrednią wynikającą z ruchu na euro-dolarze. Być może będziemy tutaj świadkami ostatnich minimów, jeżeli euro-dolar spróbuje wyjść i zaatakować poziom 1,09. Natomiast ewidentne przełożenie zachowania euro-dolara widać na polskim złotym. Myślę, że potencjał jest ku temu, żeby liczyć na kontynuację tendencji umocnienia polskiej waluty. Plus pamiętajmy, że pod koniec tego tygodnia w piątek mamy wstępne dane o inflacji w Polsce za marzec. I tutaj mamy już mieć wyraźny spadek tempa wzrostu cen. Ta inflacja ma pokazywać tendencję do dezinflacji i rynek może się na to nastawiać, że będzie to także trigger, czyli taki punkt, który pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej faktycznie myśleć o tym, żeby obniżać stopy procentowe także w Polsce, więc te dane, które poznamy w piątek, naprawdę mają duże znaczenie. Polskie obligacje są na razie bardzo spokojnie, tutaj niewiele się dzieje, a rynek akcji nieśmiało utrzymuje się nad poziomem 1700 punktów, natomiast chłodzenie wskaźników widać jak na dłoni. Natomiast poziom 1750 w krótkim terminie jest dla mnie punktem odniesienia i dopiero wyjście nad ten poziom
zwiększy prawdopodobieństwo ruchu w górę i zakończenia całej korekty spadkowej, którą teraz obserwujemy. A jeżeli się okaże, że w piątek dane o inflacji pokazują, że jest ona coraz mniejsza, jest niższa niż zakładały prognozy, co pozwoliłoby myśleć o obniżkach stóp procentowych, to mógłby być także czynnik, który pozwoli na optymizm na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, więc na te dane także będę zwracać uwagę pod kątem perspektyw na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. No i jeszcze raz, drodzy Państwo, zachęcam do tego specjalnego raportu poświęconego sytuacji w sektorze bankowym w Europie po tym przejęciu Credit Suisse i z informacjami, które banki są najbardziej zagrożone. Przypominam, on jest na dole podlinkowany w opisie i link jest także w komentarzu. Zachęcam, żeby się z tym materiałem zapoznać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. I przypominam, że jeszcze dzisiaj o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Będzie to spotkanie z konkursem, z nagrodami. Jeszcze raz zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.